Marka Fifine nie jest zupełnie nieznana na naszym rynku, bo od jakiegoś czasu jej produkty można nabyć w sklepach komputerowych i są to zwykle mikrofony dla graczy i podcasterów. W przypadku tego mikrofonu firma skontaktowała się bezpośrednio ze mną, proponując sprawdzenie jej właśnie najnowszego produktu, jakim jest K688. Uznałem, że może to jest wcale nie taki zły pomysł, bo mikrofon jest niezwykle funkcjonalny, a do tego bajecznie tani. Zobaczymy więc, co mamy w środku. Tomasz Wróblewski, 0db.pl. Tutaj co tydzień znajdziesz nowe testy, prezentacje, porady z zakresu produkcji muzycznej oraz Pro Audio. Zapraszam. W porządnym pudełku mamy mikrofon, w zasadzie zintegrowany z elastycznym zawieszeniem, szczegółową instrukcję, reduktor gwintu oraz solidny 2-metrowy kabel USB-A, USB-C. Mikrofon bowiem ma zintegrowany interfejs audio 2x2. Przy czym wyjściem jest tutaj gniazdo słuchawkowe z własną regulacją głośności. Rzeczy wyglądają zatem następująco. Po podłączeniu do komputera widzimy dwa wejścia prosto z mikrofonu, czyli zmonofonizowany sygnał stereo. Są także dwa wyjścia, z których sygnał po potencjometrze głośności trafia do słuchawek. Monitoring jest tutaj stale aktywny, jeśli tylko mikrofon nie jest wyłączony, wyciszony potencjometrem lub przyciskiem wyciszenia. Wówczas możemy na stałe monitorować sygnał z niego prosto w słuchawkach. Sygnał z komputera zostaje do niego domiksowany. A wspomniany przycisk wyciszenia jest najciekawszy, jaki w tego typu mikrofonach widziałem. Jest on dotykowy i działa totalnie bezstukowo. Poza portem USB mamy też wyjście z mikrofonu pod postacią XLR, więc niezależnie od połączenia cyfrowego możemy podać sygnał mikrofonowy na dowolny interfejs audio z odpowiednim przedwzmacniaczem, jeśli z jakiegoś powodu uznamy, że ten wbudowany w K688 nam nie odpowiada albo po prostu chcemy skierować mikrofon na inny tor sygnałowy. Trzeba bowiem zaznaczyć, że konwersja w mikrofonie dokonywana jest z próbkowaniem pojedynczym, czyli 44,1 lub 48 kHz i z 16-bitową rozdzielczością. Jeśli chcemy nagrywać nasz mikrofon na przykład 24-bitowo i z wyższym próbkowaniem, wówczas umożliwi nam to wyjście analogowe XLR. To co? Zajrzymy mu pod maskę, bo w końcu kto to zrobi, jak nie ja. Kapsuła jest dynamiczna, nerkowa i wygląda tak. Zapewne bez trudu poznacie, co było inspiracją do jej stworzenia. Może od razu pokażę. Przetworniki tego typu znajdziemy m.in. w SM57, SM58, a sama osłona nie różni się znacząco od tej, którą wykorzystano w SM7B. Mikrofon więc zapożyczył swoją konstrukcję z naprawdę dobrych wzorców. Korpus wykonany jest ze stopu metali lekkich, a cała elektronika osadzona na chassis z tworzywa. Jak w zdecydowanej większości tego typu urządzeń, sercem układu jest układ C-Media CM6400 przystosowany do obsługi audio przez USB z własną konwersją ACA, pokładowym DSP i wzmacniaczem słuchawkowym. Przy okazji zlokalizowałem też źródło rezonującego dźwięku pojawiającego się podczas stukania w korpus mikrofonu. Jest to sprężyna służąca jako czujnik elektrostatyczny dla sensora wyciszenia. Wystarczy teraz umiejętnie owinąć sprężynę skrawkiem cienkiego materiału tłumiącego drgania tak, aby nie przeszkadzał w działaniu sensora i świeceniu diod LED. Metoda chałupnicza, ale działa. Ach, bym zapomniał. Producent publikuje naprawdę wiarygodne dane techniczne, w pełni zgodne z rzeczywistością. Nagrywam teraz dźwięk z mikrofonu dwutorowo przez USB, który to dźwięk właśnie teraz słyszycie, a od tego momentu przez wyjście XLR oraz przedwzmacniacz interfejsu Motu Track 16. W tym drugim przypadku trzeba koniecznie zadbać o to, aby w przedwzmacniaczu wyłączyć napięcie fantomowe, ponieważ pojawi się ono na kapsule. O czułość wejściową przedwzmacniacza nie musimy się martwić. Wzmocnienie 30 dB w zupełności wystarczy do
pełnego wysterowania, co oznacza, że kapsuła w K688 ma zdecydowanie inną konstrukcję niż w mikrofonach typu SM. Skoro już wspomniałem o piance przeciwpodmuchowej, jest ona wykonana z wyjątkowo przyjemnego w dotyku i pozbawionego przykrego chemicznego zapachu, już chciałem powiedzieć tanich produktów, ale przecież do takich należy K688. Mało tego, jest on wręcz modelowym wzorcem takich wyrobów, a mimo to można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia ze znacznie droższym mikrofonem. Wyraźnie słychać, że dźwięk nagrywany przez wyjście USB jest podrasowany pod względem brzmieniowym w porównaniu do dźwięku bezpośrednio z samej kapsuły wyprowadzonego przez XLR. Pianka przeciwpodmuchowa nie zawsze i nie do końca zabezpiecza przed głoskami wybuchowymi, zatem użycie pop-filtru w niektórych sytuacjach nie da się uniknąć, chyba że będziemy mówić pod nieco innym kątem niż na wprost. Mikrofon jest niemal całkowicie obojętny na akustykę naszego pokoju, ale w przypadku przetworników dynamicznych to ich cecha natywna. Posłuchajmy teraz, co się dzieje, gdy zmieniamy kąt i odległość od mikrofonu. Tutaj mi troszeczkę fotel oczywiście zaczyna strzelać w tym momencie, a za chwilkę postukamy coś także na klawiaturze, tylko ją sobie tutaj wyciągnę, ustawię. Dobrze, że nie widzicie tego, co piszę. Za dużego sensu to nie ma. Klawiatura znajduje się w odległości około 50 cm od mikrofonu. K688 jest natomiast dość wrażliwy na stukanie w kabel. Wszelkie przy nim manewry mechaniczne również są trochę słyszalne. I tu może przydać się rzep, którym tutaj podwiązałem kable, który został dołączony do przewodu USB. Dodać też trzeba, że mikrofon jest bardzo lekki. Waży raptem 330 gramów. Brzmienie, jak za te pieniądze, jest wręcz znakomite. Czyste, wyraziste i zrównoważone. Sygnał z wyjścia XLR jest już bardziej matowy, dając większe pole manewru, jeśli chodzi o jego samodzielne kształtowanie. Wyciszanie i ponownie włączamy w USB. Poziom szumów w trybie USB jest o około 20 dB wyższy niż na wyjściu analogowym, a szum, choć znacznie cichszy, pojawia się także w trybie wyciszenia, ale są to wartości raczej bardzo małe, nie zwracałbym na nie uwagi. Możemy sobie szybciutko sprawdzić, jaka to jest wartość szumu. Ja po prostu przestanę mówić do mikrofonu. A teraz go wyciszę. I znów jesteśmy online. A co ciekawe, wszystko to, co mówię do mikrofonu, jest doskonale słyszalne w słuchawkach. Tutaj mamy pod spodem regulacje. Oczywiście wszelkie manipulacje tutaj przy korpusie mikrofonu będą doskonale słyszalne, ale głośność tego, co słyszy mikrofon, a ja w słuchawkach, jest na tyle dobra, że w zupełności wystarczy do takiej pracy typowej, podcastowej, czy nawet nagrywania wokalu. W oficjalnym sklepie Fifine na AliExpress można ten mikrofon kupić w cenie $80, czyli około 380 zł. Mam nieodparte wrażenie, że za te pieniądze nie można kupić nic lepszego i bardziej funkcjonalnego. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to klasa profesjonalna, ale mikrofon dla podcasterów, graczy i ogólnie do wszelkiego typu zadań komunikacyjnych. Ale musimy pamiętać, że to nie tylko mikrofon, ale kompletny interfejs audio z wyjściem słuchawkowym, mogący też funkcjonować jako standardowy mikrofon dynamiczny z wyjściem XLR. 380 zł. Świat stanął na krawędzi, dlatego czegoś trzeba się w nim trzymać.
najlepiej 0 dB. PL